Witam. Dzisiaj krótki film o podłączeniu wodomierza Sensus iPerl do Home Assistanta. Nagrywam to dlatego, że długo szukałem działającego taniego rozwiązania, żeby zdalnie odczytywać ten licznik. W internecie jest sporo różnych kodów, no niestety nie wszystkie działające. Szukałem rozwiązania dość długo, aż wreszcie wypracowałem swoje. Z założenia jak zwykle miało być tanio i z tego, co znajdę w mojej szufladzie, postanowiłem użyć do tego ESP8266 oraz modułu E07 900M10S od eByte, pracującego na częstotliwości 868 MHz. Większość projektów dostępnych w internecie opiera się o dongla SDR, którego wpinamy do USB. Chciałem to obejść, dlatego że komputer, który obsługuje Home Assistanta, jest w szafie rack, a wodomierz mam w piwnicy, więc nie mam możliwości podłączenia go pod USB komputera. Poza tym SDR kosztuje jakieś 100-150 zł, więc moje rozwiązanie jest dużo tańsze. Jak widzicie, cena działającego projektu powinna zamknąć się w około 50 zł. Nie zdecydowałem się na klasyczny moduł CC1101, dlatego że mam z nim mieszane doświadczenia. Często przychodziły niesprawne, a i zachowywały się bardzo różnie. Dlatego zdecydowałem się na moduł od eByte. Jest to moduł, który posiada wyjście na antenę zewnętrzną, co daje nam bardzo dużo, gdyż często te liczniki są w różnych dziwnych miejscach, w których sygnał jest mocno tłumiony, a dzięki antenie jesteśmy w stanie go odebrać prawidłowo. Do projektu wykorzystałem tanią płytkę Node MCU 8266. Połączenie jest dosyć proste. Musimy tylko uważać, jak będziemy lutować przewody do samego modułu CC1101, gdyż ma dosyć delikatne i małe piny. Tutaj przedstawiam cały diagram połączeń. Dokładny opis znajdziecie jak zwykle na blogu. Tam jest trzyczęściowy opis budowy tego urządzenia. W przypadku licznika Sensus, no i myślę, że w przypadku każdego innego, musimy zdobyć przede wszystkim dwie wartości. Po pierwsze, musimy zlokalizować ID, unikalne ID wodomierza. W moim przypadku to ID znajduje się na obudowie w lewym górnym rogu, ale jeśli nie macie dostępu fizycznego do licznika, da się to ID uzyskać w logach po wgraniu oprogramowania do ESP. Co pewien czas, to zależnie od jak jest ustawiony licznik przez wodociągi, będzie się pojawiał w logach wpis, który będzie zawierał ID waszego licznika. I drugą bardzo ważną rzeczą jest uzyskanie klucza szyfrowania. Większość tych liczników wysyła telegramy zaszyfrowane, więc konieczny jest klucz. W przypadku liczników Sensus zazwyczaj ten klucz jest standardowy i nie jest zmieniany przez wodociągi. Podaję go tutaj. Jeśli klucz został przez wodociągi zmieniony, musicie spróbować go od nich uzyskać. Cały kod z opisem wgrywania znajdziecie na moim blogu. Wgrywa się go identycznie jak każdy kod SP Home. W tym kodzie musicie podać swoje wartości. Oczywiście logowanie do sieci Wi-Fi, hasło OTA do aktualizowania oraz
swój ID swojego licznika, który znajdziecie na obudowie. Jeśli go nie macie, możecie wpisać 0, wtedy w logach będzie pojawiał się Telegram. Musicie go po prostu dopasować do swojego licznika. Musicie podać także klucz szyfrowania. Jak mówię, ten do licznika Sensus jest standardowy. Przez większość wodociągów nie jest on zmieniany. Tutaj chciałem Wam pokazać, jak wygląda log z komunikatem o wykryciu licznika. To pojawi się w logach ESP Home. Ten log już pokazuje licznik wykryty i prawidłowy klucz szyfrowania, który został użyty. W przypadku mojego licznika są dostępne takie dane jak całkowite zużycie, zużycie dzienne, zużycie wczoraj, zużycie na miesiąc, jest też status oraz jakość sygnału. Kod, który podaję na blogu, obsługuje nie tylko Sensusa, jest też około 30 różnych typów liczników, czy to Apator, czy to Izar, także na pewno zadziała też z takimi urządzeniami. Jeśli wszystko zostało wgrane i podłączone poprawnie, po wpisaniu IP urządzenia ukaże nam się panel web. W tym panelu możemy zobaczyć, co licznik odbiera, czy wszystko jest OK. Możemy też wyzerować stany dzienne, stany miesięczne. Zaznaczam, że kod nie jest mojego autorstwa, został tylko przeze mnie lekko zmodyfikowany. Wszystkie źródła podaję jak zwykle na blogu. Macie tam dokładny opis, jak skonfigurować to urządzenie, jak je podłączyć, tak żeby na pewno odbierało dane z licznika. Jest jeszcze jedna ważna. Każde wodociągi ustawiają inny interwał wysyłania tych komunikatów. U mnie jest to tak rozwiązane, że w nocy jest ich znacznie mniej, co pewnie jest dostosowane do godzin pracy pracowników, którzy zbierają te dane. Musicie sprawdzić, jak to jest u Was. To tyle ode mnie. Mam nadzieję, że komuś pomoże ten film, bo nie ma w internecie polskim dużo źródeł na temat tych liczników. Są różne próby odczytu, często kończą się błędami. Ten kod działa na 100%, u mnie już długi czas, także zapraszam do testowania. Dzięki.